Dzień dobry, mam na imię Sylwia. I am happy to see you again. Today we have a lesson number 9, numer 9. In the lesson number 8, numer 8, we learned the names of countries and names of languages. So let's check what you remember. Skąd pan jest? Or skąd pani jest? Skąd means from where. Okay. Jaki pan zna język? Or jaki pani zna język? Okay. Ja jestem z Polski. Znam język polski, język angielski i trochę język włoski. Miło mi! In the lesson number 9, I'm going to teach you the verbs of motion, vehicles, and some names of important places in the city. Let's start with the verb of motion. In Polish, we have 4 verbs to go. Iść, chodzić, jechać, jeździć. Iść, chodzić, jechać, jeździć. First of all, verbs iść and chodzić are used for describing movement on foot. Verbs jechać and jeździć are used for describing movement by a means of transportation, just as a car, a bus, a train. Now the time to present the conjugation. We can start with the verb iść. Please repeat. Ja idę, ja idę, ty idziesz, ty idziesz, on idzie, ona idzie, ono idzie, pan idzie, pani idzie. My idziemy, my idziemy, wy idziecie, wy idziecie, oni idą, one idą, państwo idą. Very good. Let's move on to the verb chodzić. Please repeat. Ja chodzę. Ja chodzę. Ty chodzisz. Ty chodzisz. On chodzi. Ona chodzi. Ono chodzi. Pan chodzi. Pani chodzi. My chodzimy. My chodzimy. Wy chodzicie. Wy chodzicie. Oni chodzą. One chodzą. Państwo chodzą. Very good. Now the time for the verb jechać. Please repeat. Ja jadę. Ja jadę. Ty jedziesz. Ty jedziesz. On jedzie. Ona jedzie. Ono jedzie. Pan jedzie. Pani jedzie. My jedziemy. My jedziemy. Wy jedziecie. Wy jedziecie. Oni jadą. One jadą. Państwo jadą. Very good. And the verb jeździć.
Please repeat. Ja jeżdżę. Ja jeżdżę. Ty jeździsz. Ty jeździsz. On jeździ. Ona jeździ. Ono jeździ. Pan jeździ. Pani jeździ. My jeździmy. My jeździmy. Wy jeździcie. Wy jeździcie. Oni jeżdżą. One jeżdżą. Państwo jeżdżą. We use the verbs iść and jechać for describing directional movement. Directional movement performed at a concrete time. For example, today, dzisiaj, tomorrow, jutro, in a moment, za chwilę, or on Monday, w poniedziałek. So, when we answer the question when, kiedy in Polish, we use the verbs chodzić and jeździć for describing non-directional movement or regular situation. So, when we answer the question how often. So, we can use verbs chodzić and jeździć with always, zawsze, often, często, every day, codziennie, usually, zazwyczaj, rarely or seldom, rzadko, and never, nigdy nie. In this way you say: często chodzę do dentysty, but dzisiaj idę do dentysty. Let's move on to the vehicles. Please remember that after the verbs jechać and jeździć, we use names of vehicles in the instrumental case. In this way you say: to jest samochód, to jest samochód, but jechać or jeździć samochodem. Jechać or jeździć samochodem. Samochód is masculine, and in the instrumental case you use the ending m or im. Im after k and g. To jest autobus. To jest autobus. Jechać or jeździć autobusem. Jechać or jeździć autobusem. To jest pociąg. To jest pociąg. Jechać or jeździć pociągiem. Jechać or jeździć pociągiem. To jest tramwaj. To jest tramwaj. Jechać or jeździć tramwajem. Jechać or jeździć tramwajem. To jest metro. To jest metro. Jechać or jeździć metrem. Jechać or jeździć metrem. To jest hulajnoga. To jest hulajnoga. Jechać or jeździć hulajnogą. Jechać or jeździć hulajnogą. To jest rower. To jest
rower, jechać or jeździć rowerem, jechać or jeździć rowerem. To jest Uber, to jest Uber, jechać or jeździć Uberem, jechać or jeździć Uberem. Now the time to present the question. In Polish you ask, czym jedziesz? Or czym jeździsz? Because in the instrumental case we change the form co into czym. In this way you say, czym pan jedzie? Or czym pani jeździ? Okay, let's move on to describing our destination. When you want to say that you go somewhere, you can use the preposition do or the preposition na after the verbs of motion. In general, we use the preposition do when we go somewhere or to someone. So when we have movement toward a place or a person. One more information. Please remember that we use the genitive case after the preposition do. In this way we say, to jest dom, but iść, chodzić, jechać, jeździć do domu. Do domu. To jest sklep. Iść, chodzić, jechać, jeździć do sklepu. To jest pokój. Iść, chodzić, jechać, jeździć do pokoju. To jest kino. Iść, chodzić, jechać, jeździć do kina. To jest teatr. Iść, chodzić, jechać, jeździć do teatru. Do teatru. To jest urząd. To jest urząd. Iść, chodzić, jechać, jeździć do urzędu. Do urzędu. To jest dentysta. Iść, chodzić, jechać, jeździć do dentysty. Do dentysty. To jest lekarz. Iść, chodzić, jechać, jeździć do lekarza. To jest fryzjer. Iść, chodzić, jechać, jeździć do fryzjera. Unfortunately, we have some exceptions. In Polish you say, to jest uniwersytet, but iść, chodzić, jechać, jeździć na uniwersytet. Na uniwersytet. To jest poczta. Iść, chodzić, jechać, jeździć na pocztę. Na pocztę. As you can see, we use the accusative case after the preposition na. To jest basen. Iść, chodzić, jechać, jeździć na basen. To jest siłownia. Iść, chodzić, jechać, jeździć na siłownię. Na siłownię.
To jest dworzec. Iść, chodzić, jechać, jeździć na dworzec. To jest lotnisko. Iść, chodzić, jechać, jeździć na lotnisko. We use the preposition na even though there are names of places. But in general, we use the preposition na when we think about movement toward a surface or open space. In this way you say iść, chodzić, jechać, jeździć na boisko, na podwórko, na plac. But again, we have exceptions. In Polish you say iść, chodzić, jechać, jeździć do parku or do lasu. We also use the preposition na when we think about some kind of event or activity. In this way you say to jest kawa, but iść, chodzić, jechać, jeździć na kawę. To jest obiad. Iść, chodzić, jechać, jeździć na obiad. To jest film. Iść, chodzić, jechać, jeździć na film. To jest trening. Iść, chodzić, jechać, jeździć na trening. To jest lekcja. Iść, chodzić, jechać, jeździć na lekcję. To jest spotkanie. Iść, chodzić, jechać, jeździć na spotkanie. Now the time for practice. Please choose correct form of the verb. Michał codziennie chodzi or idzie na uniwersytet. Codziennie chodzi or idzie na uniwersytet. Very good. Chodzi because of codziennie. Yes? Codziennie, so more than one time. Regular situation. Very good. W każdy poniedziałek chodzę or idę na obiad do restauracji. W każdy poniedziałek chodzę or idę na obiad do restauracji. W każdy poniedziałek. Again, we have a regular situation. Chodzę. Very good. W każdy poniedziałek chodzę na obiad do restauracji. Very good. Wy dzisiaj chodzicie or idziecie do sklepu. Wy dzisiaj chodzicie or idziecie do sklepu. Dzisiaj. So one concrete situation. Idziecie, very good. Wy dzisiaj idziecie do sklepu. Very good. Oni zwykle jeżdżą or jadą samochodem do pracy, ale dzisiaj jeżdżą or jadą tramwajem. Okay. So zwykle jeżdżą, ale dzisiaj jadą. Very good. Zwykle jeżdżą, dzisiaj jadą. Very good. My dzisiaj jeździmy or jedziemy metrem do dentysty. Dzisiaj jeździmy or jedziemy. Jedziemy, very good. Zawsze jeżdżę or jadę rowerem na uniwersytet. Zawsze
Jeżdżę or jadę. Jeżdżę, very good, because it's regular situation. Very good. And one more task. I am going to present verb, the preposition do or na, and name of place. Then please try to make a sentence. But please remember that we use the genitive case after the preposition do, and we use the accusative case after the preposition na. Jechać do or na uniwersytet. Jechać do or na uniwersytet. Brawo, very good. Jadę na uniwersytet. Jadę na uniwersytet. Uniwersytet is an exception and we use the preposition na after the verb of motion. Very good. Konrad, iść do, na, dom. Konrad, iść do or na dom. Konrad idzie do domu. Konrad idzie do domu. Very good. Dzisiaj ja jechać do or na dentysta. Dzisiaj ja jechać do or na dentysta. Dzisiaj jadę do dentysty. Dzisiaj jadę do dentysty. Very good. Oni iść do or na lekcję. Oni iść do or na lekcja. Exactly. Oni idą na lekcję. Oni idą na lekcję. Very good. Okay, that's all for today. Thank you. Dziękuję. I hope that everything is clear and you understand the difference between verbs iść, chodzić, jechać, jeździć, and you know when you use the preposition do and when you use the preposition na after the verbs of motion. Our next lesson is going to be about the time. So dziękuję bardzo. Thank you very much. Miłego dnia. Have a nice day. And do zobaczenia. See you.